Antonimy. Co kryje się pod tą nazwą i jakich antonimów używamy w języku polskim? Dowiecie się z tego wideo. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Bardzo dziękuję, że jesteś dzisiaj ze mną. Na początku chciałabym podziękować wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z wielu materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do wielu podcastów i do wielu wideo. Do dzisiejszego wideo jest przygotowany mega ciekawy quiz z wieloma zwrotami, wieloma słowami, które warto znać w języku polskim. Jest dużo rzeczy dodatkowych. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka szybciej i lepiej. Jeśli chcecie mieć dostęp do wszystkich tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do tego klubu to pierwszy link w opisie do tego wideo. A dzisiejszy temat to antonimy. Antonimy to wyrazy i wyrażenia o przeciwstawnym znaczeniu w stosunku do innych wyrażeń lub wyrazów. Przedstawiają kontrasty. Coś na przykład jest dobre albo złe. Wybrałam dla Was podstawowe antonimy, które na pewno warto znać, bo często ich używamy. I okazało się, że zrobiła się z nich naprawdę długa lista. A ponieważ ja, jak już wiecie, wolę uczyć się mało, a często, podzielę tę listę i przygotuję z niej pewnie 2 wideo, albo nawet 3. Zobaczymy. Ok, zaczynamy. Pierwsza para to może ta, od której zaczęłam. Dobry i zły. Albo dobra i zła, jeśli mówimy o rodzaju żeńskim. To bardzo praktyczne słowa i używamy ich w wielu kontekstach, w wielu sytuacjach. Możemy powiedzieć o kimś, że to jest dobry człowiek, bo ma dobre serce. Lub o kimś innym, że to zły człowiek. On ma zawsze złe intencje, złe zamiary. Pomysł. Pomysł też może być dobry albo zły. Ktoś ma dobry pomysł na życie albo zły pomysł na biznes. Mogłeś zjeść dobry obiad albo obiad był dobry, ale deser był zły. Dziecko może się zachowywać dobrze albo przeciwnie. Może zachowywać się źle. Może stwarzać problemy. Kolejna para to mądry i głupi. Tutaj również możliwości mamy wiele. Znowu, może być głupi człowiek, który ma zawsze głupie pomysły, albo ktoś mądry, kto podejmuje mądre, dojrzałe decyzje. Mądra była książka, którą ostatnio czytałam. Dzięki niej nauczyłam się wielu rzeczy. Głupi był film, który wczoraj zaczęłam oglądać. Był tak głupi, że przerwałam jego oglądanie, bo szkoda czasu na głupoty. Czasami możemy znaleźć się w głupiej sytuacji, w której nie wiemy, jak się zachować. Ktoś lub coś nas zaskoczyło, jest dziwnie, niemiło. Mówimy, wiesz, taką głupią sytuację miałam wczoraj. I opowiadamy coś. Ciepło, zimno. Pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, to oczywiście pogoda. Jak nie wiemy, o czym rozmawiać, przynajmniej po polsku, to zawsze rozmawiamy o pogodzie. Mówimy, dzisiaj jest zimno, dzisiaj jest ciepło. Możemy powiedzieć do kogoś,
ubierz się ciepło, bo dzisiaj jest zimno. Chcemy powiedzieć, żeby ktoś założył dodatkowy sweter albo czapkę, bo jest zimno. Pijemy zimną kawę, jeśli mamy mało czasu i robimy dużo rzeczy w tym samym czasie. Nie lubimy pić ciepłego piwa, o ile ktoś w ogóle lubi pić piwo. Mały, duży. Małe albo duże mogą być rzeczy. Ktoś ma na przykład mały dom albo duże mieszkanie. Kiedy zamawiasz kafe latte w kawiarni, barista zapyta: duża czy mała? Zwierzęta też mogą być duże i małe. Słoń jest duży, mysz jest mała, przynajmniej wtedy, gdy porównujemy ją ze słoniem. Problemy również mogą być małe, takie, które możemy szybko rozwiązać, i duże, które wymagają więcej naszego czasu i naszej uwagi. Jak już jesteśmy przy rozmiarach, możemy od razu powiedzieć wysoki i niski. Może być wysoki, dobrze zbudowany chłopak albo niska, drobna dziewczyna. Biurowce w mieście są najczęściej wysokie, mają wiele pięter. Przy nich domy mieszkalne są naprawdę niskie. Możemy mieć wysoki poziom wody w rzece. W dużej części Hiszpanii na przykład przez ostatnie 2 tygodnie padał deszcz. I koleżanka powiedziała mi dzisiaj, że w rzekach jest dużo wody. Poziom wody w rzekach jest naprawdę wysoki. Dużo, niewiele. Ktoś ma w domu dużo książek, ktoś inny przeciwnie. Ma niewiele książek, bo nie lubi czytać. Stary lekarz, który wiele lat pracuje w zawodzie, ma dużo doświadczenia i praktyki. Młody lekarz, zaraz po studiach, ma niewiele doświadczenia, a jeszcze mniej praktyki, bo dopiero zaczyna pracę. Ładny, brzydki. Znowu możemy zacząć od pogody. Jeśli jest ciepło, świeci słońce, powiemy, że jest ładny dzień. Jeśli pada deszcz, jest szaro i pochmurno, powiemy, dzisiaj jest brzydko. Jeśli podoba Ci się sukienka, którą kupiła koleżanka, powiesz, jaka ładna sukienka, ładnie w niej wyglądasz. Jeśli sukienka Ci się nie podoba, pewnie nic nie powiesz, ale pomyślisz, ale brzydka ta sukienka. Albo ładna ta sukienka, ale ona brzydko w niej wygląda. Słodki, gorzki. Pierwsze moje skojarzenie to oczywiście czekolada. Mleczna czekolada jest słodka, nawet bardzo słodka. Czekolada, która ma 98% kakao, jest gorzka. W Polsce nawet tak mówimy. Idziesz do sklepu? Kup mi proszę gorzką czekoladę. Niektóre lekarstwa, tabletki są gorzkie, ale już syrop na gardło jest najczęściej słodki. Słowa gorzki możemy też użyć, gdy opisujemy czyjeś doświadczenia. Powiemy, że ktoś ma gorzkie doświadczenia z pracy w jakiejś instytucji. Nie było tam dobrze, była zła atmosfera, źli ludzie. Ktoś ma złe, gorzkie doświadczenia z tym związane. Jak już jesteśmy przy smakach, musimy powiedzieć słodki, kwaśny. Słodki jest cukier, kwaśna jest cytryna albo niedojrzałe owoce. Bardzo popularne w chińskich restauracjach są potrawy w sosie słodko-kwaśnym. Na przykład kurczak w sosie słodko-kwaśnym albo ryba w sosie słodko-kwaśnym. Ktoś może mieć kwaśną minę albo skwaszoną minę. Też tak możemy powiedzieć. Taka osoba ma specyficzny wyraz twarzy, który pokazuje niezadowolenie, zły humor. Na przykład nauczyciel zrobił test, którego nikt się nie spodziewał
I teraz się dziwi, że uczniowie mają kwaśne miny. Zauważyliście, że są ludzie, którzy mają zawsze kwaśną minę? Takich ludzi trzeba omijać z daleka, bo jedyne, co mogą zrobić, to zepsuć wam humor. No i słodki, słony. Ta para też kojarzy nam się z jedzeniem. Ktoś lubi słone przekąski, na przykład krakersy, lub słodkie przekąski, na przykład herbatniki z czekoladą. Są sery, które możemy kupić w wersji słonej lub słodkiej. Jeśli ktoś zrobił nam coś złego i szukamy okazji do zemsty i uda nam się zemścić, mówimy: zemsta była słodka. Z kolei, jeśli za coś dużo zapłaciliśmy, powiemy, że słono za coś zapłaciliśmy. Przy czym w tym kontekście nie zawsze chodzi nam o aspekt finansowy, tylko o konsekwencje. Na przykład ktoś jeździł coraz szybciej samochodem, bo był ciekaw, jak szybko samochód może jechać. Niestety przyszło mu słono zapłacić za tę ciekawość i brak wyobraźni, bo miał wypadek. Mieć dobry nastrój, być nie w sosie. Mieć dobry nastrój to znaczy mieć dobry humor, być zadowolonym. Na przykład masz fajne plany na weekend, a dzisiaj jest piątek. Kończysz właśnie pracę, więc masz dobry nastrój, masz dobry humor. Być nie w sosie z kolei oznacza być w złym humorze, nie mieć nastroju. Na przykład siostra powiedziała coś niemiłego do brata. Przeprosiła go za to, ale on wciąż jest nie w sosie, wciąż nie ma humoru. Albo widzisz koleżankę w pracy. Mówisz jej: cześć, co słychać? A ona powie coś pod nosem i pójdzie do pokoju. Pytasz kogoś, kto był świadkiem tej głupiej sytuacji, co ona taka nie w sosie dzisiaj. W użyciu wycofane z użycia. Jeśli coś jest w użyciu, to znaczy, że cały czas czegoś używamy, że jest to w obiegu, jest używane. Na przykład powiesz: to stary autobus, ale wciąż jest w użyciu. Cały czas jeździ i wozi pasażerów. Albo te maszyny zostały wyprodukowane wiele lat temu, ale wciąż są w użyciu. Ta stara technologia wciąż jest w użyciu. Wycofany z użycia z kolei to taki, którego już się nie używa. Z różnych powodów. Na przykład stare banknoty zostały wycofane z użycia, bo były stare. Albo jakiś lek został wycofany z użycia, bo powodował skutki uboczne. Tyle o antonimach dzisiaj. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeśli tak, to je polubcie i albo udostępnijcie. Może trafi do kogoś, kto również chce się uczyć języka polskiego. Tak jak powiedziałam, to pierwsze wideo z serii Antonimy. Jeśli więc chcecie, żebym coś wyjaśniła dodatkowo w tym temacie, napiszcie koniecznie w komentarzach. To jest idealny moment, żeby to zrobić teraz. Przypominam na koniec o klubie Polski Codziennie, gdzie dzisiaj czeka na wszystkich członków klubu między innymi naprawdę ciekawy quiz. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki!